Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Idziemy teraz do... przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę z jednego podstawowego powodu, że jest tutaj bardzo fajna... Co robisz? Zdjęcia? No. Jest tu bardzo fajna infrastruktura z początku XX wieku. Przynajmniej te rzeczy, które za chwilę Wam pokażemy. Jest to... tu mamy pierwszy, już jeden z artefaktów. Nie wiem, czy to nazwać artefaktami, ale w każdym razie jest tu taka wieża z takim zegarem, na której, jak przeczytałem, ponoć ma pisać: pracuj, módl się i pracuj. Coś takiego, więc możemy się przyjrzeć. Ola robi już jakieś konkretne zdjęcia temu i będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. To jest taka wieża, zobaczcie, z zegarem. Ponoć ten mechanizm został już zniszczony, skradziony po prostu, ale jeszcze można dostrzec wskazówki i jakieś fragmenty liter bądź cyfer. No ale właśnie taka wieżyczka, która najprawdopodobniej miała oznajmiać, która jest godzina, no bo jak to zegar, no i mówić, kiedy jest koniec pracy. Taka wieżyczka z zegarem. Wbrew pozorom nie wygląda to wcale tak na żywo jakoś wielce. Nie jest to jakaś ogromna wieża. No ale można sobie to zobaczyć. Przez chwilę miałem wrażenie, że tam jest napisane Tetris. Ale nie jest napisane Tetris. Dobra, idziemy dalej. Ola tam podziwia jakiegoś bałwana. Ale chyba coś posikało bałwana. No, tak to wygląda. Dobra. Będziemy szli w tamtym kierunku. Tamten teren ewidentnie jest prywatny, więc nie będziemy szli do niego po prostu. Słucham? Nic. Co znalazłaś? Nic. Chusteczka mi spadła. Chusteczkę znalazłaś. To mówię, że tym razem nie będziemy wchodzić, jak pisze teren prywatny. A tutaj obok jest po prostu ktoś mieszka, dlatego no, nie chcieliśmy się rzucać w oczy, że wchodzimy, jak jest napisane teren prywatny. Ale to są pozamykane te spichlerze, więc tam... No i tak byśmy nie weszli. No no. pewnie, że nie. Słuchajcie, jeszcze Wam nie pokażemy Jejku, tego. jakie ładne. Jeszcze Wam nie pokażemy, ale za chwilę zobaczycie tą kuźnię, bo jesteśmy w opuszczonej kuźni, ale pięknie śnieg pada, ale tą kuźnię warto Wam pokazać, ponieważ jest przepiękna. To co? Działamy. Zobaczcie. Ogromna kuźnia, w której, jak się domyślacie, podkuwano konie. No to nie tylko w kuźni jeszcze można było wyrabiać różne rzeczy, wiesz. No, miecze na przykład. Dzisiaj na przykład współcześnie to się robi jakąś metaloplastykę, nie? Kowalstwo No. artystyczne. Tutaj ta kuźnia datuje się na rok 1912. Mamy herby, a ten pan, który tutaj jest, ta figura, to jest po prostu kowal, ponieważ ma taką skórzaną, jak przyjrzycie się, taki skórzany fartuch kowalski. Miałem kiedyś taki, a nie dlatego, że byłem kowalem, tylko dlatego, że no ktoś mi go dał, nie pamiętam. Znaczy pamiętam, ale nie musicie wiedzieć. Zobaczcie, jakie herby i ten śnieg, który pada. Nie jest tak, że nie miałeś być kowalem?
Ja nie, nigdy czegoś takiego nie było, żebym był kowalem. Ale zobaczcie tutaj, troszkę zapisane tutaj ściany są, ale mamy palenie wzbronione, taki stary napis. Tutaj też palenie wzbronione i taka wielka brama wjazdowa do tej kuźni. Zobaczcie. Tak? Podoba Ci się? No, tu jest ten piec. Naprawdę? Tak mi się wydaje. Nie wiem, co jest w tamtej części, ale zobacz. To co, wchodzimy? Zobacz. Ale to, Wow. ale zobacz, jak wygląda za oknem. To jest po prostu magia. Jest to magia. Ale tutaj musiał Idę być zrobić przebitkę. Tutaj No, musiał być naprawdę. ten główny piec. No, tak. Słyszycie? Słyszycie uderzanie młota Kowalskiego? Najprawdopodobniej gdzieś tutaj. O, ale na tym drzewie być może coś było robione. Zobacz. Bo to jest takie stare Tak, drzewo. ono jest... To jest jakby kawałek jakiegoś Jakiś pasa materiału. czy coś, ale to jest powbijane być może. Czyli do czegoś to na pewno służyło, ale ten piec być może służył właśnie do wypalania tych wszystkich rzeczy. Wkładało się tutaj rozgrzane takimi szczypcami, rozgrzany metal, bądź jakiś, no, jak to się nazywa? Czym się podkuwa konie? Zapomniałem. Czym się podkuwa konie? Podkowami, Jezu, no jasne. No zapomniałem. No. Ale i tutaj właśnie się uderzało, a czy nie, może tutaj nie, wypiekało się, czy jak to się nazywa. Chyba nie, bo to nie są wypieki przecież. Ale rozgrzany metal kładło się potem na przykład tutaj i uderzało wielkim młotem w te elementy rozgrzanego żelaza. Tutaj nawet taka półeczka jest. Widzicie? Na tej półeczce może jakieś przyrządy leżały kowalskie. Całkiem możliwe. Tu może na tej ścianie więcej rzeczy wisiało. Jakiś sprzęt kowalski. Całe to wszystko, jak zauważycie, jest okopcone. Bo całkiem możliwe, że tutaj często coś się tak działo, że kopciło to i po prostu z tego pieca wydostawało się coś. Z racji tego, że powstała ta kuźnia w 1912 roku, możemy zauważyć tutaj już elementy infrastruktury wczesnej elektryczności. Mamy tu kable stare, jakieś puszki. No, po prostu elektryczność. No powiecie, że ta kuźnia nie jest aż tak stara, no bo to jest tam rok 1912, czy początek XX wieku, właściwie już druga dekada XX wieku, no ale mimo wszystko no nie udało mi się być jeszcze w starszej kuźni. Znaczy byłem kiedyś razem z Olą w takiej kuźni, ale to były ruiny totalne. Ale ładnie ten śnieg, zobaczcie. Ale ładnie. Tam też jest jakaś budka. No nieźle to wygląda, naprawdę. Oj. Tu jakieś elementy w ogóle są. Jakieś rurki. Co to jest? Wiesz co, myślę, że jak ktoś próbował coś stąd ukraść, to wyjmował wszystko, aczkolwiek no... Nie wydaje ci się, że to są jakieś takie... Zobacz, to. To jest do tego. No To tak, jest bo tutaj do nawet są ślady, podków. że było... Tak. To było walone, nie? Tak, to jest normalnie takie do podków, tak mi się wydaje. Jeżeli mówię głupoty, no to napiszcie w komentarzu, że to wcale nie jest do podków, ale mam wrażenie, że właśnie czymś takim się podkuwa, że podkuwa się, wbija się po prostu koniowi chyba takie coś. Właśnie nie wiem, czy boli to konia? Nie no, chyba nie, no bo to kopyto to jest tak jak u nas paznokieć, tylko tak nawarstwiony, wiesz? A w ten sposób. No. Tu jeszcze są jakieś uszczelki powieszone. Nie wiem co to jest, ale bardzo ładnie to wygląda, naprawdę.
Myślałem, że tutaj będę musiał odpalić w jakiś lampion, żeby pokazać Wam pewne rzeczy, ale nie ma takiej potrzeby. Przynajmniej na razie ja nie widzę. Więc sobie zobaczcie, jak to wszystko tutaj wygląda. Będziesz na zdjęciu, no co mam zrobić? Jeszcze z taką otwartą buzią. Wiesz, że nie widziałam? Taki. Czekaj. Co? Co mówisz? Nie widziałam, ale poczekaj. Jak będzie jakieś ośmieszające mnie, to... Nie To możesz wyglądasz aż tak mieścić. źle. Nie? Nie jest źle? Nie. Ja akurat Zrobiłeś to. W tym momencie. Aha, w tym momencie przymknąłem twarz. Okej. Usta właśnie zamknąłem. Dobra, zobaczcie teraz tutaj, jak to wygląda z bliska. O, coś tam spadło z tego komina. Patrzcie. Jakie opalone. Widzicie? I tu jest pełno tych gwoździ i na pewno to tak było, bo ja teraz zauważyłem, że tutaj są kolejne takie gwoździe i też właśnie takie tego typu. Może jak więcej pogrzebiemy, to znajdziemy jakąś podkowę. Ktoś jedzie tutaj? Nie wiem, coś tu jedziesz. Po prostu, może też ktoś chce zwiedzać to miejsce. No naprawdę jest co zwiedzać. Dobra, słuchajcie, no tak wyglądała kuźnia, właściwie ta główna część tej kuźni. Tak patrzę jeszcze, czy przypadkiem nie ma tu jakichś podków, ale myślę, że akurat gdyby były podkowy, to szybko byłyby zabrane z racji tego, że taką podkowę pewnie każdy by chciał mieć w domu. Podkowa na szczęście, nie? A pewnie, ale większość osób ją źle zawiesza, a potem się dziwią, że nie mają szczęścia. No tak, na odwrót ją No wieszają, tak. nie? Że wypada szczęście. Słuchajcie, dobra. Tutaj wjechali? Nie. Tam podjechali po prostu. Na budowę. Dobra, spróbujemy teraz iść tutaj. Tu pewne rzeczy są zamknięte. Co my tutaj mamy? Jakieś pomieszczenie też jest. Tędy nie da się, nie będziemy wchodzić. Może tędy się uda wejść do kolejnej części. O, tam już coś widzę. Halo? A tutaj widać, że są stanowiska, że tu jest stajnia. Są stanowiska na konie. Zobaczcie, jak to wygląda. No dosyć leciwe. Tak na pierwszy rzut oka 20 parę koni by tutaj się zmieściło. Tak to przynajmniej wygląda. U góry najprawdopodobniej z góry było zrzucane siano dla koni. Zobaczcie tutaj, jak to wszystko ładnie wygląda. Te filary, no powiem Wam, bardzo ładnie. Tam jakaś przepaść jest za tymi drzwiami. Troszkę obiekt popękany. O, jakieś worki tam są. Bardzo ładne są te okna nad drzwiami. Te takie świetliki, można powiedzieć. Zaraz sobie pójdziemy tam, ale najpierw chciałbym pokazać tutaj te otwarte drzwi. To jest jakiś stopień i tutaj tu jest jakaś skarpa. Spróbuję tutaj wejść i Wam pokazać coś z tej strony. Tam też są drzwi. O, zobaczcie, jak pięknie śnieg pada. No taka aura. Chcieliśmy tu wybrać się wiosną jakiś czas temu, ale jakoś tak stwierdziliśmy, że może trzeba poczekać. Tutaj mam wrażenie, jakby jakieś strzały były. Ktoś strzelał. No tak to wygląda. Dobra, wejdę z powrotem do tej stajni. Zamkniemy tutaj drzwi. Aczkolwiek może tak zostawimy na chwilę otwarte, żeby trochę jaśniej było, bo cały czas szkoda mi używać lampy,
żeby pokazać Wam tak, jak to tutaj jest. Ja wiem, że może trochę część obraz, do tego przypinało się konia. Widzicie? Do tego. O, jakie brzmienie. I wyobraźcie sobie, jak te konie ruszały się tutaj, bo koń to jak nie śpi, to jest w takim wiecznie niespokojnym, mam wrażenie. I było słychać te uderzenia o łańcuch. No tak to musiało wyglądać. Dobra, przejdziemy do tamtej części, bo tam widzę jakieś haki. O, a tutaj musiało siano być po prostu. No i koń taki był przypięty, ale podchodził do tego i jadł siano. No tu ewentualnie jakąś wodę pił, chyba. Słuchajcie, dziwne rzeczy tu są. No dziwne. Jakieś worki były. O, zobaczcie, tutaj jest taki łańcuch. Nie wiem, do czego służył. Może ten koń był jakoś podwieszony. Znaczy podwieszony, był zaczepiony tutaj od góry. No nie wiem, tam jest taki hak wisi. Nie wiem, widzicie? No, Taki... one są, widzisz, przy każdym żłowie, to już niektóre już odpadły, no są tak jak mówiłeś, te mocowania do koni, więc to chyba do czego innego. Albo może tak było, że... Nasadzić coś albo, nie wiem, podprowadzić, No. narzucić, nie mam pojęcia. No ciężko stwierdzić, no nie umiem sobie tego wyobrazić. O, tam już woda kapie z tego wlotu. Tędy też było podawane, przypuszczam, siano. Wyjdźmy sobie jeszcze tutaj tymi drzwiami. Oczywiście to wejdziemy na to samo, co żeśmy tamtymi wyszli, tylko ja tak chciałem zobaczyć. Tu jest, tak trzeba wejść, żeby nie spaść. O, tak. I Wam pokażę tutaj, jak to wygląda. Zobaczcie. O. I te piękne drzewa pokryte śniegiem. Ładnie to wygląda. Tutaj można zobaczyć, o, jak ta ściana tutaj. Słuchaj, tamte drzwi to są do tej drugiej części. Tak, to jest do tamtej drugiej. To jest analogicznie, to samo, wychodzi się na to samo po prostu, wiesz? O, wejdziemy sobie tutaj i zamkniemy te drzwi. Aczkolwiek tak mówię, no to akurat nie się wietrzy. Przez to żaden tam, to jest taka struktura, że przez to nic tutaj nie zniszczy się po prostu. Te kamyczki to takie pewnie pierwotne, nie? Myślę, że tak, że to pamięta naprawdę dalekie czasy. Aczkolwiek, no tak jak już wspomniałem, no to ona nie jest aż tak stara, tak? Bo... No nie, ale widzisz, tutaj już tutaj jest taka patchworkowa, tutaj jest taka i podejrzewam, że to jest pierwotna, ale potem coś tutaj zrobili z takiej dziurawek, nie? Wiesz co, najprawdopodobniej było tak, że tędy wchodziły te konie i była sytuacja, w której w tym miejscu najwięcej było tych przejścia tych koni. I być może po prostu te podłoże się na tyle zniszczyło, wypłukało, że trzeba było dać mocniejszej. No i dali taką dziurawkę, żurawkę taką, czy jak to się tam nazywa? Dziurawka. Dziurawka, Żurawiny. Wiesz co, ale tak... A do żurawiny najlepszy ser. A to tak. Ale wiesz co? No. Nie wiadomo też, jak tutaj było to przebudowywane, bo chyba w 61, tak? PGR przeprowadził remonty. Ale to bardziej już w pałacu, no ale tutaj to też wszystko PGR to jest. Więc nie wiadomo, co oni tutaj robili. No tak. Co oni no tutaj tak. trzymali, wiesz? No tak, może było, wiesz, tak, że w ogóle tutaj koni nie było przez dłuższą chwilę. Aczkolwiek wjeżdżając do tej miejscowości widzieliśmy koniki, takie bardzo fajne, takie umięśnione. Właśnie taka raca. Pociągowe, takie naprawdę silne, muskularne konie. Wiesz co? No, Ani do tej drugiej części nie umiem wejść. a ty to, a do tej części? Tutaj by się dało, tylko musisz, ja mam, wiesz, musisz... Wiesz co, nie chciałbym jakoś tam tego, wiesz, fajnie było potem to zamknąć, nie?
Znaczy, Nie wiem, czy nam się da, to po prostu uda zaraz potem zobaczę. zamknąć. To, Poza tym... to wygląda też jak kolejna część stajni, wiesz? Aha, w ten sposób. No, znaczy, ale echo. No właśnie, Czy dlatego... dałoby się to wyjąć, ale potem właśnie może być problem z zamknięciem. No to może zaniechajmy, ale wiesz co Ale zrobimy? wygląda, to też są stajnie. Zrobimy tak, bo tu jest okno. Ja po prostu zrobię tak i ciach. Przestawimy sobie w ten sposób. I to nie jest tak, że wam nie pokażemy tego miejsca. Pokażę wam, o tu jest studzienka. Oby nie wpaść. Przejdę sobie tutaj i po prostu tak wam pokażę, co tam jest. No i sobie zobaczycie. Nie otwierając tych drzwi, nie narażając obiektu na zniszczenie, możecie sobie zobaczyć. Ale echo niesamowite tam jest. Najprawdopodobniej to jest jedyne wejście tam. Możecie sobie zobaczyć, co to tam jest. Pewnie fajnie. Dobrze. No. Czy podoba ci się? Tak, bardzo mi się A gdzie chcesz tu wchodzić? No tu chcę wejść. Da się tam wejść? Nie wiem. Ja myślałem, że to jest ta. Kłódki tu nie ma, tylko to jest ta sama sytuacja. Mhm. No ja przygnę. O, O, będzie chyba łatwiej założyć. da się. A, tutaj. A już rozumiem. Tutaj jest fajna sprawa. Tu jest zakaz wstępu. I tutaj sobie siedzą i sobie świetnie bawią się. Miejscowi po prostu. Tu mają fajne rzeczy. Zakaz wstępu. Tu sobie palą ognisko. Tutaj papierosy, papier toaletowy. Proszę ja ciebie. O, czy tutaj tak, no... Można się zamknąć i Wiesz żyć. co? A zobacz, tu jest ładnie, bo tu na przykład jest takie coś, że można sobie ułożyć świeczniki. Widzisz? Takie coś. No. Dobra, tu mam przygotowane na kolejne ognisko, więc im nie będziemy przeszkadzać. Nie wiadomo, czy nie będą chcieli na przykład za chwilę tu przyjść. Ale mamy bardzo fajne, stare takie palenie zabronione, widzicie? Sprzęt gaśniczy. I sprzęt gaśniczy. Takie coś. No i przejdziemy sobie troszkę dalej, bo tu jest świetna taka tabliczka z napisem tu wolno palić. No już wiemy, dlaczego tutaj są. Dobra, wychodzimy, bo jeszcze nas ktoś zamknie tutaj. A tego byśmy nie chcieli, prawda? No i... Dobra. Dobra. No dobrze. Zobaczcie, jaka tam jest dziura. Zaraz wam ją pokażę zresztą. Widzicie? Jaka dziura? A to już jest taki, można powiedzieć, dach. Z tej cegły, a tu widzę, że te cegły takie są słabe, że za chwilę spadną. No, tak to wygląda. O, byliśmy w pięknej kuźni. No. Fajne to było, powiem wam. Mi się podobało Nie byłam bardzo. nigdy w tak fajnie zachowanej kuźni. Niby nic nie ma, ale... No, ale taka jest mocna, te mury, te drzwi. Widziałeś drewniane drzwi o takiej grubości? Niesamowite, ale No.
Ja wiem, że to wszystko... Próbowali chyba może hałas jakoś wygłuszyć. Tak, ale potrafię sobie wyobrazić, że było słychać na przykład, gdybyśmy teraz tutaj stali, bo stoimy obok tej kuźni, jeszcze możecie zobaczyć za nami, i pewnie jak się tutaj stało, to było słychać po prostu takie tyk, tyk, Ja myślę, że w całej tyk, wsi słyszeli tyk, to. rąbanie takie po prostu, nie? W całej Tak? wsi, tak pewnie. Krzyki to jest hałas. No w sumie tak. A jeszcze jak to było jakieś elektryczne czy coś, bo to już mogą być te czasy, no Bo to, tam była elektryka, no to na pewno. no to jakoś- już wiesz, Mhm. No, pomiarowo musiało uderzać, może i w nocy. w nocy myślisz, że już tak rąbali też? Jak A masz cisza drugą noc- zmianę, no to co? Kuzi na drugą zmianę, a te konie spały przecież. Chociaż koń i tak stoi jak śpi. Koń Jak śpi. ukowala się podkuwa, tak? A kuźnia się wykuwa. Co nie? Trzymajcie się. Cześć, do następnego piątku. Hej.